Chcemy się słuchać głos właśnie też Państwa, bo głos mieszkańców pogranicza, który może być różny. Tak jak różna jest narracja w sprawie tego, co się dzieje tutaj, na Państwa terenie. Ja miałam czasami wrażenie, że żyję w jakimś świecie, który jest jakimś po prostu schizofrenicznym, bo oferowaliśmy rodzinom i dzieciom i wszystkim z Ukrainy wszystko, co można było. Te dzieci miały obiady, miały ciepłe dom, mieszkania, znaczy miały pokoje akurat w Domu Kultury, tutaj w Domu Kultury. Przyjmowaliśmy ich z otwartymi ramionami, wiedząc jednocześnie, że zupełnie inaczej przyjmowane są osoby na tej granicy polsko-białoruskiej. Nie mogliśmy dać tego jedzenia dla ludzi, którzy znajdowali się po drugiej stronie. Tam było 7 dzieci i 5 osób dorosłych. I też kobiety z tej Bobrówki chodziły, próbowały poprosić też żołnierzy, żeby można było tą zupę symboliczną przekazać. I pamiętam, 1 kwietnia spadł śnieg i oni byli w tym namiotniku, palili to ognisko i grzali sobie wodę na tym ognisku, topiąc śnieg, a miałam po prostu taką, myślałam, że oszaleję. Tutaj u nas to czerepka, stawiczcze, bulka terechowska, opaka duża, bardzo dużo ich tam przechodziło. W lesie też tam spotkałam, jak na grzyby chodziłam, to też różne materace, ubrania leżały, buty, szaliki, czapki nawet spotkałam, ale ludzi nie spotkałam. Butelki porzucone były, plastiki po wodzie białoruskiej. No poza tym. No i co Pani myślała? Jakie Pani miała emocje? Czy Raz jechałam tam na wieś do Bulki Terechowskiej, do domu swojego po dziadkach i też grupka ludzi widziałam, siedziała. Nie bała się Pani? Nie, ja samochodem jechałam akurat. A gdyby Pani szła pieszo? A to no, nie wiem. I właśnie ci ludzie siedzieli, ale zaraz my z powrotem jechaliśmy, tu już była policja, wojsko, już ich tam zgarnęli. To właśnie chyba wtedy ich na polowce wywieźli do tych ludzi. Chyba zabrali tam do tego domu, tam gdzieś tam przytrzymywali, tak słyszałam. Ale czy Pani bała się tej sytuacji? Nie, za bardzo się nie bałam. A co Pani myślała o tych ludziach? Dlaczego uciekają? Dlaczego tak przechodzą nielegalnie? No nie wiem, oni coś tak słyszałam, że ludzie opowiadali dalej nie wiem co. Ja to powiem, że na początku bałam się, bo nie wiedziałam, co nas czeka. Spotkać nie spotkałam, ale słyszało się wiele na ten temat, że przechodzą i w radiu no i nie wiedziałam, czego oczekiwać po tym przejściu. A szczególnie nocem. A co Pani słyszała o tej sytuacji, o tych ludziach w radiu i w telewizji? Jaki przekaz? No cóż ja o nich słyszałam? Słyszałam tylko, że ukrywają się na polach, w lasach, że ludzie spotykają tam i śpiwory, i różne rzeczy, ubrania ich pozostawione. No tyle słyszałam, no. Ale taka była niewiadoma dla mnie, co nas czeka dalej. No jeżeli ich tu dużo będzie, to co nas czeka? Może będą nas napadać, a może będą wchodzić na nasze posesje, a może nas będą zastraszać. No nie znamy, to jest inna kultura, inni ludzie. O gwałcie coś było, że może będą gwałcić? No kto wie? To znaczy, mnie to może już by nie groziło, ale młodzi. Czy udało się to zmienić? Pani w jakąś ze stron się utwierdziła? Uspokoiliśmy się, to takie pierwsze te dni, takie pierwsze te, a potem to już uspokoiliśmy się, bo wiedzieliśmy, że są na granicy, pilnują nas, nasi chłopcy, no i są miejsca, gdzie ich przewożą, gdzie oni przebywają. Także nie muszą tutaj dobijać się do naszych domów, bo ja tak sobie wyobrażałam, że może tak będzie. Także potem troszkę, w tej chwili to już tak jakby normalnie już. A czy wiemy, co nasi chłopcy robili z tymi ludźmi, kiedy zatrzymali ich w Polsce? Nie wiemy, ale ja podziwiałam ich. Sama byłam gotowa nieraz w sklepie kupić pudło pączku, żeby im przekazać, mnie żal ich było, że są narażeni na te kamienie,
na te obrzucanie ich. Nie wiadomo, co, komu tam w głowie. Tak. Po prostu no jest strach. I ja to do tej pory się boję, na przykład wieczorem już ciemno, wychodzę, bo tak lubię jeszcze wieczorem sobie wyjść na podwórko i tak myślę, jak otwieram drzwi i ktoś mi tu stoi przy drzwiami. No mam takie wrażenie, że różnie może być. Teraz szczególnie, że znowu się nasilają te przejścia, to mi się tak wydaje, że otwieram drzwi i ktoś stoi tu. No. A na jakiej podstawie ten strach u Pani taki jest? Czy spotkała Pani tych ludzi? No ja spotkałam, ale tak już oni byli w samochodzie, ale tak jak idąc czy coś. No tak, ale nie... na jakiej podstawie miała Pani takie poczucie strachu, tej obawy? Nie wiem, bo słyszała Pani od kogoś, że to jest taki straszny, że oni są tacy straszni? No, W tak telewizji czy w radiu gdzieś powiedzieli? No po prostu, że to inna jakby nacja taka, no to też jakoś tak... A jak inna nacja, to co? No nie wiem, bo tak się słyszy w telewizji, że tam co się dzieje, gdzie oni mieszkają. A gdzie oni mieszkają? No tam, nie wiem, Syria, tam dalej, gdzie oni tam... No, A co to jest w tej Syrii? No ale co wyrabiają w Europie, przyjeżdżają. No, A co wyrabiają? Tam przecież słyszy no, się. są różne napaście i morderstwa. Są. I jak ostatnio w tym... W Szwecji. W Szwecji. No. W ogóle wszystko się dzieje takie nie wiadomo co, można powiedzieć. A co byśmy powiedzieli, gdyby na temat tego, co się wydarzyło w Warszawie, gdzie to Polak zgwałcił Białorusinkę i zmarła. Czy my za to wszystko, my Polacy, Pani, ja, czy my jesteśmy tacy sami jak ten gwałciciel? No właśnie teraz tak można powiedzieć, że to w ogóle coś się dzieje takiego w tym świecie, Do mikrofonu. że no tak jak Pan mówi, w Warszawie nasza... Jak Pani sądzi, jeżeli ta informacja o tym gwałcie i śmierci tej Białorusinki poszła do Francji, do Niemiec, No tak. co oni o nas myślą? Oni też właśnie, no tak, różnie można to, mogą tam myśleć i opowiadać. Jak zobaczą mnie, to co powiedzą? Że co? No, że przyjechał gwałcić i zamordować. Cudzoziemców widziałam tylko w takich okolicznościach, kiedy jechałam samochodem i na granicy do Hajnówki, jadąc do Hajnówki, w wielu miejscach, w wielu punktach zatrzymywali, stali, trzymali przy busach policjanci ludzi. Mój syn spotkał też grupę, jak jechał z Holandii, grupę wędrującą w nocy, ale nie zatrzymywał się. Ja byłam, kiedy ja w ogóle niczego się nie bałam, bo ja wiele razy chodziłam do lasu, chodziłam na grzyby, chodziłam na jagody, nigdy nikogo nie spotkałam, a dziwiło mnie, że ludzie mnie tak straszyli, czego ty do lasu idziesz, przecież ciebie tam w lesie mogą ci uchodźcy ukatrupić czy coś. Tylko się śmiałam po prostu z tego. Dziwne uprzedzenia do innych ludzi. No. Jeszcze nie widzą, nie wiedzą, a już wydają opinię. Poza tym mnie najbardziej irytowało to, że policja stoi. Ile jadę do Kleszczy z Kleszczy, do Browoda, tutaj w tym trójkącie, no po prostu za każdym razem wszędzie mnie zatrzymują i sprawdzają samochód. To mnie irytowało najbardziej. Tak to życie dla mnie nic nie, jakby codzienność była codziennością, zajmowałam się swoim życiem, swoimi sprawami, mnie to szczerze nie obchodziło. Nie to, że nie obchodziło, co się dzieje z tymi ludźmi, tylko po prostu ja nie odnosiłam takiego wrażenia, że mam zagrożenie jakieś tam. Gdy byłem na podwórku, to podszedł właśnie tak zwany turysta i poprosił o wodę. Dałem mu tą wodę, no i poszedł dalej. I tylko tak jedynie mam bezpośrednie doświadczenie, poza tym, że też oczywiście widziałem samochody jak stały, w sensie jak policja kontrolowała, jak zatrzymywała. Nawet mieszkam w Szczecinie i na zachodniej granicy też takie kontrole, jadąc do Niemiec, sam byłem poddawany kontroli, albo też widziałem, że zatrzymywali busy, no i w tych busach też były osoby zatrzymane. Nie znam historii tych osób bezpośrednio od nich, ale mamy znajomą, która jest lekarką w szpitalu w Hajnówce. Często z nią rozmawiałam i opowiadałam, jak wygląda sytuacja osób, które były przywożone do nich z granicy. Po obie przyjeżdżała Straż Graniczna i odwoziła je z powrotem do lasu. Tak słyszałam. Słyszała Pani, że ze szpitala Straż Graniczna odbierało te osoby i te osoby były odwożone do lasu. A czy ktoś z Państwa wie, ile osób miało, nie wiem, to szczęście, że trafiło w ogóle do szpitala, a
Ile osób nawet do tego szpitala nie dotarło? Może ktoś wie z Państwa w ogóle? Bawimy się troszeczkę w semantykę, prawda? Bo czy mamy kryzys? Jak Pan definiuje ten kryzys migracyjny? No, trudno go jakoś ująć w ramy. Dosyć trudno, wie Pan, wbrew pozorom. To, z czym mamy w tym momencie problem, to jest polaryzacja opinii. Polaryzacja wynika z tego, że nie mamy informacji kompletnie, żadnej. Nie mamy danych. Te dane są skrzętnie ukrywane i tak, ktoś z jednej strony mówi, że oni są bici, gwałceni, maltretowani, nie trafiają do szpitala. Z drugiej strony, że to są dobrzy ludzie, którzy chcą żyć i pozwolić żyć innym. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, to są bandyci, mordercy, zoofile, złodzieje, etc., etc. No i tak siedzimy w tym wszystkim, rozglądamy się, no, może jest tak, może tak. A gdyby ktoś pokusił się o zebranie danych i zaprezentowanie ich w takim szerszym kontekście, nie? To zaraz Panu przedstawimy te dane, które są... Chętnie bym je zobaczył. Chociażby ilu z tych ludzi, którzy już tam, powiedzmy, przeszli, popełniło ciężkie przestępstwa. To by nam sporo rozjaśniło, nie? Ci ludzie zatrzymani w Polsce są przez Polską Straż Graniczną i wojsko wyrzucani do lasu na Białoruś, w miejscach, w których Białorusini tego nie widzą, są wyrzucani przez druty kolczaste, wtedy to były koncentriny, są wyrzucani teraz przez kurtki w płocie, są wyrzucani latem, jesienią, zimą. Ci ludzie też i umierają. My wspólnie z przyjaciółmi, tutaj Mariuszem, odnajdywaliśmy szczątki tych ludzi, odnajdywaliśmy ludzi zmarłych, organizowaliśmy im pogrzeby, współpracowaliśmy z policją przy ustalaniu ich tożsamości, pomagaliśmy rodzinom ofiar. Otóż około 50 tysięcy wywózek zanotowano oficjalnie w statystykach Straży Granicznej w pierwszym roku od sierpnia 2021 roku do grudnia 2022 roku. Wiemy, że nie wszystkie takie przypadki są odnotowywane przez Straż Graniczną. Najbardziej uderzające było dla mnie to, jak przyjmowałem uchodźców w Uchodźczynie, uchodźców z Ukrainy kilka dni. I potem gdzieś tam tę panią taką starszą odwoziłem, jeszcze miałem w samochodzie materac, jakichś innych uchodźców i reakcja policjantów, którzy no, z jednej strony nie wiadomo skąd, z Poznania, z Bydgoszczy, jeden gdzieś tutaj dość blisko, jak próbowałem przejechać przez las do Czeremki, która nie była już w strefie, ale Czeremka wieś jeszcze nie. Mimo to w Miedwierzykach mnie brutalnie jakiś tam patrol policyjny zatrzymał, mnie nie wolno. I to było takie dość ciekawe z punktu widzenia tego, jak policja, jak łatwo zmienić mandat, jak bardzo szybko można ulepić nowy mandat dla zarówno jednych, jak i drugich służb. Policjant uznał, że po prostu komendant mu każe zatrzymywać każdego. Ja mówię, a gdzie to prawo, gdzie tutaj ta strefa, ja wiem na mapie, że mogę jechać. Nie może pan jechać. Koniec, kropka. Więc to prawo takie właśnie powielaczowe albo komendatowe się pojawiło natychmiast. Jednego policjanta, drugiego, tu gdzieś po Czeremku mnie kolejny wygonił. No nie było łatwo jeździć faktycznie w tamtych czasach. Ale jeden z policjantów, jak wiozą tę całą furę różnych rzeczy, akurat wiozą ją w stronę Siemiaty, czyli tak jak on wyjeżdżał, policjant mnie zaczął rzeczywiście pytać, czy stąd tak się ucieka. Tak po prostu, tak jak on też wyczuwał, że to jest dość ciekawe i pewnie też trzeba trochę sobie zdać sprawę, że to oprócz strażników granicznych, którzy tu byli, są i pracują, była cała grupa, no też setki, może tysiące, nie wiem, policjantów, którzy byli przywozeni na tydzień, na miesiąc zupełnie z zewnątrz i oni ten teren traktowali tak trochę jako zakazany, zamknięty i się trochę sami kopali. Jak ja miałem materac w samochodzie, czy stąd się ucieka, czyli właśnie to. I jeśli chcecie zapytać, co Polska sądzi, no to ten policjant dla mnie jest doskonałym świadectwem, że właśnie Polska widzi, że ten obszar jako
no, zamknięty, gorszy, właśnie w którym jakiś obszar ryzyka, to robi wrażenie i wciąż nie jest łatwe, bo różnica między legalnym i nielegalnym migrantem, no przynajmniej właśnie w kontaktach ze strażnikami granicznymi i policjantami jest uderzająca, absolutnie. Z mieszkańcami, w rozmowach też to się pojawia w gruncie rzeczy. A że Ukraińcom trzeba pomagać, a my z kolei tam, czy mówi pan Andrzej, a nie tym Syryjczykom, to nie w żadnym wypadku i tak dalej. Więc dogadać się nie sposób, dlaczego nie. Ale okazuje się, że to jest... A czym się różni migrant od uchodźcy? No, ja mówię tu w takim szerokim sensie. Nie, to tutaj panu nie odpowiem, czy jak ja używając w tych swoich pytaniach, takich rozmowach z sąsiadami, czy używałem słowa migrant, czy uchodźca, to używałem to jako synonimu, bo to zresztą moi sąsiedzi też niekoniecznie muszą, ani się przejmują, czy wiedzą, jakby przyznają te różnice prawne, przyznają wszystkie konotacje. Nie, mało kto raczej dbał. Ja chyba byłem bardziej zaangażowany poprzez tego granica, jak tam potrafię rozróżnić te pojęcia, ale... Migrant to po prostu osoba, która się przemieszcza, a uchodźca to najzwyczajniej w świecie od czegoś ucieka. Od czego ludzie mogą uciekać? Generalnie to uciekają po swoim miejscu zamieszkania, albo czegoś im brakuje, na przykład jedzenia, albo czują się zagrożeni, na przykład od rządu, pan powiedział, od innej grupy mieszkańców własnego kraju. Można też uciekać od wojny. Chcę powiedzieć, że to był jesień, chyba 2021 rok, jesienią, jak jeszcze nie było tej strefy, nagle na Wórkę, jak ja zjeździłam na grzyby, dziesiątki rowerzystów jedzie. Boże kochany, skąd oni się wzięli? No chyba ich, patrz, jak w telewizji nagłośnili, że tu są uchodźcy, to chyba chcieli obejrzeć tych uchodźców. No nieraz wieczorem w domu się robi widno, wychodzę na dwór, a tu leci helikopter z reflektorem i na podwórku jest widno, można ich zbierać. No jak oni latali, no to przecież huk niesamowity i tak jakby to powiedzieć. Nad moim, wiesz, ja mieszkam 2 km od granicy, to nie jest tak blisko. Leci i tak zwalnia, znaczy nie, spuszcza się nisko, a później podrywa. No to chyba sobie ćwiczyli, jak to można robić. No to raczej nie było to dla nas, dla mieszkańców Czeremka aż takie przyjemne. Wyżywanie się polskiego wojska, no oni to ćwiczyli, no. Ale no później myśmy i do tego przywykliśmy, że telewizory nie można oglądać, że wiesz, z zagłuszenia, albo jakieś drony leciały całe oświetlą. No jak się wyjdzie na podwórko, to widać, bo to, no teraz jak na przykład leci helikopter, to latały wysoko, a przedtem jak latały, to naprawdę niziutko. Pierwszymi wolontariuszami, aktywistami pograniczni, którzy udzielali pomocy cudzoziemcom, byli strażnicy graniczni. W trakcie relacjonowania tego, co się działo w Usnarzu, przyszły nowe rozkazy. I pojawiło się rozporządzenie podpisane przez ówczesnego wiceministra MSWiA Macieja Wąsika o odstawianiu do linii granicy, łamiąc tym samym konwencje genewskie. Rodzina irańska, która zamieszkała u nas 15 marca 2024 roku, została zabrana z ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. To jest otwarty ośrodek. Rodzina irańska, która tam przebywała, która złożyła wniosek o ochronę międzynarodową na przejściu w Terespolu i ten wniosek z sukcesem został przyjęty i dostali ochronę, znaczy są w procedurze ochrony w Polsce i za zgodą i za przedstawiam historię rodziny panu wójtowi. Też przedstawiam historię dla pana komendanta i za pełną zgodą jednego i drugiego, jakby, bo jest to też strefa przygraniczna, mogliśmy rodzinę zabrać i stworzyć im warunki powrotu do życia normalnego, także... Jak ona się tutaj czuje po tych kilku miesiącach? It's good. And what do you think
I mean, do you have any friends already here? What do you think about school? Yeah, my school is good and I had a lot of friends in my school. Powiedziała, że moich przyjaciół podoba się szkoła. What do you want to do in the future? What do you like to do? I want to be a singer, kind of sing. Co Aili chciałaby robić w przyszłości? O czym myśli? Piotrek, ty miałeś jakieś sugestie trochę, patrząc na to, jak świetnie mówi w językach, jak już tutaj słysząc od Basi wcześniej, jak szybko po prostu wskoczyła w to życie. No. Natomiast Aili chce śpiewać, chce być piosenkarką, lubi śpiewać. I just wanna be the one all alone crying ugly. You broke my heart just so fun, took my love and just let me numb. Now it's 8 in the morning, hate in the morning, all because of you, not a story that's seven true. Do jakiejś wioski najbliższej i zapukali do jakichś drzwi tam na Łotwy i poprosili o wodę, bo ich woda się skończyła i byli bardzo spragnieni, gdzieś nie wytrzymywali. I zapukali do jakichś drzwi, ale ludzie w tym domu wezwali policję i z powrotem ich stamtąd spakowali. Bacciamolo ci? Alo? بچه‌ها نایلون پیچیدیم شب که تصویر خیلی وحشتناکی. من متوجه نمیشم، من صدا نمیاد برم. میرسیم. بچه‌هامون رو زیر بفال. شرایط خیلی بدی بود با 2 بچه شب تاریک. No i jego dzieci do tej pory mają strach przed lasem. Państwo słyszeliście, widzieliście, to jest jedna z tysięcy historii. Bo ja jeszcze raz sprawdziłem plakat i tam było napisane rozmowa, zapraszamy na rozmowę. Tak. Wyszła z tego taka delikatna agitka, nie? Agitacja, że tu jest nasz punkt widzenia, bardzo proszę, jakby ja się z panem zgadzam, absolutnie. Prywatnie uważam, że granice nie powinny istnieć, żadne. Natomiast, jeżeli rozmowa, no to może zabrakło adwokata diabła, tak? Żeby ktoś powiedział, że jednak... No jest pan. Bliski Wschód od 20 lat płonie w ogniu wojny. Iran właśnie się gotuje. Somalia to nie wiem, 50, 70 lat, no bo to jakby rozmawiamy, Jemen to samo. Czyli mamy już 1, 2, 3 pokolenia ludzi, którzy dorastali w wojnie. To bardzo często są ofiary wojny. Totalnie obite, porozbijane życiowo, ale mamy też zdeprawowanych bandytów, morderców, sadystów. No, wojna produkuje różne formy wynaturzeń, prawda? Wyobraź sobie, że jest 2021 rok i nagle pojawia się na granicy w tej samej obsadzie Straży Granicznej. Ja nie chcę być adwokatem nikogo, niczego. Pojawia się nagle i przychodzi na przykład, jest nagle 200 osób wbiega na teren Polski. Dawne procedury nikt nie pomógł Straży Granicznej, żeby mogła tych wszystkich ludzi wziąć i wrzucić do procedury. Żeby sprawdzić, czy tak naprawdę ten, czy owamtyn, czy tamten nie jest przestępcą. Przecież ci wszyscy strażnicy graniczni, którzy kiedyś pracowali, przecież to są moi koledzy, moja rodzina nawet. Przecież wszyscy doskonale pamiętamy, jak to było, że była procedura, wszystkich zabierali na placówkę, były papiery, kto, skąd, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Nagle po prostu zabrakło tego elementu, zabrakło tego wsparcia wszelkiego, a później poszedł hejt. Że taka rzecz, to mi ktoś mówił, że ja, nie wiem, jestem kolaborantką na przykład, nie? Piotrek, pamiętasz młodego Abdullaha, 15-latka, który był w lesie w strefie w okolicach Wilnika? Chłopak, zima, no i on właśnie był z takim złym człowiekiem. Z człowiekiem, który trzymał go dla okupu, ten chłopak przez tego człowieka był gwałcony, molestowany, miał do gardła przestawiany, żeby tylko wydrzeć okup od jego rodziców, tak? Mi chłopaka udało się uratować, a ten zły człowiek uciekł.
Po prostu nie, ale co lepsze, okazało się, że go wyrzucili z powrotem do Białorusi, nasi pogranicznicy, i po miesiącu czy 2 ten zły człowiek znalazł się w Niemczech. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie było weryfikacji. Pewne małe zdarzenia, które się dzieją bardzo często, utrudniają im życie. Dzisiaj chciał pojechać do fryzjera, do Hajnówki, ponieważ tu nie ma fryzjera. I chciał obciąć włosy przed naszym spotkaniem. Został 2 razy zatrzymany przez policję. A potem żaden fryzjer w Hajnówce nie chciał mu obciąć włosów. Ostatecznie jego pastor, bo tam jeżdżą do prawosławnego kościoła, obciął mu włosy. Na zakończenie powiem tylko tak. Chcecie dobrze zjeść, znacie pana Berię. Od paru dni tam pracuje chłopak, który też przekroczył granicę polsko-białoruską. I jak na razie wszyscy są z niego zadowoleni, tak? Jak i właściciel pana Berii, tak i dzisiaj go odwiedziłem. Kucharze go sobie chwalą, dziewczyny, które pracują, sobie chwalą. No wojskowi tam przychodzą, jeśli nawet nie wiedzą, kto im obiad gotuje. Będą zaskoczeni. Bo nie wiem, trzeba by było zrobić za jakieś parę lat badania i zapytać tych ludzi, jak im się żyje, co? Jak wrzucili do siebie, bo tak naprawdę ja sobie tego nie wyobrażam. Po tym upodleniu przez wszystkich możliwych ludzi, po stronie białoruskiej, po stronie polskiej, jeszcze czasami może od tego zwykłego obywatela, który zamiast dać kawałek chleba i butelkę wody czy sera, to jeszcze zadzwonił i wydał, tak jak kiedyś. To jest jakiś po prostu... I jak ma się zaufać ludziom, Europie, jak się nie ma się czuć złości do Europy za to, że tak się ich potraktowało? Rozmowy o granicy z mieszkańcami Podlasia to pierwszy taki projekt, w którym chcemy wsłuchać się w głos tych, którzy już 3. rok obserwują kryzys migracyjny z perspektywy własnych domów, z perspektywy własnego podwórka. Ta seria spotkań Rozmowy o granicy jest organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze i redakcję Czaban robi Raban. Projekt jest wspierany przez program grantowy Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Relacja z tych spotkań oczywiście na kanale Czaban robi Raban. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Jeżeli cenisz to, co robię, dołącz do grona moich patronów na patronite.pl/Czaban robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammaraj.